Dobra, moje pierwsze wrażenie o Porto, trochę PRL, wąskie apartamenty i wszędzie mech i grzyb. W ogóle dużo w Porto widzę takich jakichś z płytkami. Bardzo dużo z wąskich budyneczków. Ściekające rodzaje brud wygląda jakby to miało być fancy design. Tradycyjne lizbońskie ciasteczka z Porto. Takie coś z budynia. Dobra, kościół dusz, Chapelle de Soul. Są niby namalowane jakby różne sceny z życia jakichś świętych, apostołów i tak dalej. No w środku nie będę filmował. Dobra, dokształciłem się z XVIII wieku. A tam w ogóle jakieś ognie widać. Widzicie te ognie piekielne na tym witrażu na dole? Na pewno ktoś spłonął na stosie. Bardzo popularne wyroby z korka. Torebki, plesaczki, podkładki pod jakieś kawy, jedzenie i inne rzeczy. Dobra, jestem w Porto na lokalnym targu, gdzie jest absolutnie wszystko, można sobie coś tam zjeść śniadanie. Zaraz zobaczę ceny, jakie są. Ciekawe, czy są taniej niż na Maderze. Dwupiętrowe, w bardzo dobrym stanie. Mają manony. Ja nowo są manony. Czajcie, kupiłem białą truskawkę. No mega słodka ta truskawka, biała, słodka, dojrzała truskawka. Podobno skrzyżowanie truskawki z ananasem. Ale za jedną tą truskaweczkę zapłaciłem 2 euro. Dobra, jeszcze szybki widok z góry. Na trzecim piętrze jest kilka restauracji. Drugie piętro jest tylko do przejścia pomiędzy ulicami. Z jednego na drugi koniec. I na pierwszym piętrze są już wszystkie te sklepy. Ale jest mega czysto, bardzo czysty jest ten targ. Bardzo fajne stare zdjęcia są, jak to wcześniej wyglądało przed remontem. Tu jest jedno fajne zdjęcie. To wygląda jak wielki kurczak. Nowy styl architektoniczny, beton Gaudi. Wielka kupa na dachu. Dobra, miejski ratusz. Jeszcze tam pójdziemy przed placyk. Bardzo fajny placyk zielony przed ratuszem miejskim. Wielkim napisem Porto. W ogóle sama nazwa Porto oznacza port. Jeszcze było Lizbona oznacza coś w rodzaju bezpiecznego portu. Czyli Lizbona bezpieczny port, a Porto to jest port. Kojarzycie te wszystkie piękne tam Treviso, fontanny z Rzymu? To było tak sztuka kiedyś tam, sztuka teraz. Ładnie zdobione kamienice, wygląda na nieużywaną. Ciekawe, czy tam się coś będzie działo. Ładnie tu w tym Porto. Nie no, pięknie są zdobione. To akurat coś w remoncie. McDonald's. Orzeł tak wygląda trochę niemiecko. Ale kurde, ochroniarze mają. Co tu się dzieje w tym McDonaldzie, że ochroniarze mają? Ale na górze wygląda jak pustostan kolejny. Dobra, zrobiony. Z niemieckim orłem. Podobno uważany w Porto najładniejszy McDonald's na świecie. Czy w Europie? Jakoś tak? Szczerze to wygląda po prostu jak restauracja. Dobra, ma jakieś tam gzymsy. Może jak McDonald's to wygląda całkiem spoko, ale takich restauracji w Porto jest bardzo wiele. Śpieszny włoski budynek. Co tu się stało? Rozpadło się pół budynku i zabetonowali go? Dobra, miejski dworzec, spoko, z jakimś starym zegarem, ale w remoncie. Nie da się wejść. Nawet dwa stare zegary. Jakiś kościółek kolejny. Dobra, jednak da się wejść do środka dworca. Zdobione w tradycyjne portugalskie płyteczki. O, tam jest nawet jakaś scena walki. Doiro.
A ładnie wygląda konstrukcja, tak z XVIII wieku. A teraz sobie wyobraźcie, jak tu kiedyś takie parowe jeździły, jakie tu zadymione wtedy było. Dobra, Henryk żeglarz, tutaj król z swoją nową żoną Lancaster. A tam dachu nawet nie ma. Ale bym robił flipy. Raj dla fliperów. No zobaczcie tamte zielone balkony po lewej. Jakie zielone. Jest cały budynek z mchem. Serce imprezowe miasta. Czekaj, to za ulica? Galeria de Paris. Fontanna Lwów przy placu uniwersyteckim. W Porto są 53 kościoły. O, to jest w ogóle ciekawostka. Tu są dwa kościoły. Jeden, drugi kościół i pomiędzy tymi kościołami jest takie wąskie coś z tą bramą zieloną. I tu kiedyś było mieszkanie. Tutaj mieszkali jacyś tam księża. Nie wiem dlaczego zrobili to mieszkanie. Jedno z najwęższych mieszkań na świecie podobno. Także świetna patodeweloperka, polscy deweloperzy by to lubili. Teraz przez muzeum można wejść i można jeszcze wejść na szczyt tego kościoła. Dobra, tu jest szybko księgarnia Leila. Bilety z 8 euro, podobno jest mit, że J.K. Rowling, która napisała Harry'ego Pottera, właśnie niby brała inspirację stąd, ale sama Rowling napisała, że nigdy nie była w tej bibliotece. No i tam jest jakby ta biblioteka wygląda trochę jak z Harry'ego Pottera, więc może ona nigdy w tym nie była, ale może widziała zdjęcia na jakiś Google Maps czy coś i może ją to inspirowało. W ogóle ciekawostka jest, bo Rowling podobno mieszkała tu przez jakiś czas w Porto. Faktycznie mają takie mundurki. To faktycznie wyglądają trochę jak z Harry'ego Pottera. Musiała się trochę tym inspirować. Dobra, napiszę później nazwę. Najwyższa wieża, czy tam najwyższy budynek w Porto. Chyba 86 metrów tylko. Chyba 8 euro za wejście. Też można muzeum i kościół zwiedzić. Właśnie to jest jakby problem takiego mega turystycznego miejsca, które jest dość biedne. Jakby ludzie nie mają na remonty takich budynków, wprowadzono kolejne zakazy wynajmu, bo wielu inwestorów przyjeżdża, wykupuje jakby mieszkanie, podbija ceny, więc politycy próbują jakby nie dopuścić do dalszego wzrostu tych cen, więc wprowadzają prawo zakaz wynajmu krótkoterminowego mieszkań w centrum miasta, co doprowadza do tego, że nawet lokalni nie kupują tych mieszkań, bo jakby i są już za drogie, żeby je kupić, a nie można je podnająć, więc można kupić drogo i tylko samemu tam mieszkać. Nie ma w ogóle z tego żadnego zysku. Minimalne umowy jakby na wynajem są roczne. Trzeba na rok wynająć mieszkanie. Stawa płyt winylowych, gdzie Marilyn Monroe, Elvisa, Michael Jackson, Joker z Batmana. Mega centralnie. Tam w rogu macie ten żółty budynek, to jest to poprzednie więzienie, pamiętacie? A to na górze. I generalnie jak tą samą uliczką pójdziecie całą ulicę w dół, to znajdziecie ten viewpoint. A przed nami jest tutaj na wprost Palacio da Bolsa. Szybki rzut na katedrę w Porto. Wejście za 3 euro. Po prawej stronie zobaczycie ten mur, tą ścianę tutaj, ciemną. To jest fragment Muralla Primitiva. Nie wiem, czy widzicie. Tego zostało wybudowane całe miasto. No i oryginalnie był właśnie otoczony tym murem i nadal możemy zobaczyć jego fragment. Już do ostatniego punktu na dzisiaj, a że zostawiałam najlepsze na koniec, to idziemy na